Witam serdecznie na kolejnym czytaniu. Dzisiaj zrobimy czytanie, dokąd zmierza Wasza relacja, i będą do wyboru dwie grupy. Pierwsza grupa i druga grupa. Możecie sobie wybrać talię kart. Pierwsza grupa i druga grupa. Zaczniemy od grupy pierwszej i zobaczymy, co nam tutaj karty tarota pokażą. Najpierw zobaczymy, jaka jest Wasza energia. Wasza energia. 3 buławy. Karta kochanków. I mamy kartę sądu ostatecznego. Wy tutaj pokazujecie się jako osoby, które chcą w tej relacji widzieć przyszłość, czyli robicie plany na wspólną przyszłość. Tutaj jest dużo miłości, dużo zauroczenia. Może być sytuacja, że chcecie takiego podsumowania tego związku. Zależy Wam na tym, żeby dokładnie się określić, żeby partner się dokładnie określił, do czego zmierza, czy ta relacja ma przyszłość, czy jesteście dla siebie stworzeni, czy będziecie razem, bo z Waszej strony jest tutaj dużo miłości i chęć kontynuowania tej relacji, ale jednocześnie dokonania takiego podsumowania, zadeklarowania się drugiej strony, oczekiwanie na to, że dojdzie do jakiejś rozmowy, w której będą rozstrzygnięcia dotyczące Waszej relacji, tego, czego wzajemnie od siebie oczekujecie. Zobaczmy, jaka jest energia w takim razie tej osoby, o której myślicie. Jaka jest energia osoby, o której myślicie. Mamy 5 mieczy. Mamy cesarzową. I mamy królową kielichów. Ta osoba ma w sobie dużo uczuć, dużo emocji, ale jednocześnie ona może czuć się w jakiś sposób nie do końca jakby mogła wyrazić swoje uczucia, jakby nie do końca mogła pokazać swoją niezależność. Tutaj przede wszystkim jest pokazane, że ta osoba czuje się dosyć niepewnie w tej relacji. Być może właśnie chodzi tutaj o uczucia. Zaraz sobie dopowiemy te karty. Pokazuje się tutaj również jakaś doza niepewności ze strony partnera, obawa o uczucia, obawa też o stałość, o to, czy ten związek nie rozpadnie się w pewnym momencie.
Jest tutaj takie nie do końca czuje się ta osoba w pełni być może pożądana. Jest tutaj z jej strony jest tutaj dużo namiętności, jest dużo emocji i zainteresowania, ale z jakich względów ta osoba czuje się dosyć niepewnie. Zobaczmy, dlaczego tu mamy piątkę mieczy. Ta osoba nie jest pewna nie jest pewna waszych uczuć do końca. Chodzi tu przede wszystkim właśnie o uczucia, o to, czy jesteście w niej zakochani. Być może podejrzewa też, że brakuje tu jakiejś prawdy do końca wypowiedzianej. Wymagana jest jakby szczerość. Ta osoba ma wrażenie, że być może nie do końca komunikujecie jej te swoje uczucia i ona przez to czuje się dosyć niepewnie w tej relacji. Jest tutaj jakieś poczucie zagrożenia z jej strony, niepewność co do przyszłości, czy zasługuje na waszą miłość i jednocześnie pokazuje się, jakby ona za mało też odczuwała z waszej strony tych deklaracji. Brakuje jej tych deklaracji, zapewnień o miłości z waszej strony. Zobaczmy w takim razie, dokąd zmierza ta relacja, co przyniesie wam ta relacja. Co przyniesie ta relacja? Dokąd zmierza? Mamy siódemkę mieczy. Mamy rycerza kielichów. I mamy dziewiątkę buław. Tutaj trzeba będzie popracować nad tą relacją. Siódemka mieczy może mówić, że nie do końca strony grają otwarcie, nie do końca wyrażają, mówią o swoich uczuciach. Tu z waszej strony była karta podsumowania, czyli dowiedzenia się tego, na czym stoicie i dokąd relacja zmierza. Z jego strony jest to poczucie takiej dużej niepewności, ponieważ jakby pewna prawda nie ujrzała światła dziennego. I tu wymagana będzie szczera rozmowa. Jest tutaj możliwość uleczenia tej znajomości, tej relacji. Potrzebna będzie komunikacja i przestanie jakby owijać w bawełnę. Ważne jest mówienie wprost o swoich uczuciach, nie ukrywanie niczego przed drugą stroną, ponieważ siódemka mieczy mówi o pewnej manipulacji, o pewnej nieszczerości. Tutaj jest też uchylanie się od pewnej odpowiedzialności.
Mogą padać słowa, które tak naprawdę nic nie znaczą. I przez to człowiek może czuć się oszukiwany albo zakłopotany, jeśli druga strona nie do końca traktuje poważnie pewne deklaracje miłosne, pewne słowa, które mówi drugiej osobie. Więc tu ważna będzie w najbliższym czasie przede wszystkim komunikacja, bo to zauroczenie, zakochanie się tutaj jest, ale potrzeba jest większej odpowiedzialności za te uczucia, wyrażenie tych uczuć, kierowanie się również uczuciem tak, żeby nie rozczarować drugiej strony. I dziewiątka buław mówi przede wszystkim o tym, że będzie czas na to, żeby popracować nad tą relacją, porozumieć się z partnerem, aby nie doprowadzić do konfliktu. Tym konfliktem może być również zazdrość. Mamy tu również sytuację, w której dla niektórych z Was, że osoba, o której myślicie, jest w jakimś już związku. W związku być może małżeńskim, bo mamy tu kartę cesarzowej i kartę kobiety, królowej kielichów. Może być więc sytuacja, że osoba, z którą macie do czynienia, nie do końca mówi Wam prawdę, całą prawdę na temat uczuć i deklaracji, na temat tego, czego Wy tak naprawdę tutaj oczekujecie, bo z Waszej strony jest chęć rozwijania tej znajomości. I trzeba będzie uważać właśnie na tą komunikację, na tą szczerość, czy deklaracje ze strony tej osoby są szczere, tak? Bo tu jest jeszcze pokazane, żeby dać sobie czas, dać sobie możliwość wyjaśnienia pewnych kwestii, ale proszę zwrócić uwagę na to, czy ta osoba wyraża siebie w szczery sposób, mówi Wam o tym, co naprawdę tutaj ma miejsce między Wami, tak? Dziękuję grupie numer 1 i przechodzimy do grupy numer 2. Witam wszystkie osoby, które wybrały grupę numer 2 i zobaczymy, dokąd zmierza Wasza znajomość, Wasza relacja z osobą, o której myślicie. Najpierw zobaczymy, jakie są Wasze energie, Wasze nastawienie do tej relacji. Zobaczmy, co tutaj ma miejsce. Jaka jest Wasza energia, jeśli chodzi o relację, o której myślicie. I mamy piątkę monet. Mamy asa mieczy. I mamy króla kielichów. Z Waszej strony jest tu pewien niedosyt, pewne zubożenie. Niedosyt, jeśli chodzi o komunikację. Być może komunikacja z mężczyzną, z osobą, o której myślicie, jest tutaj zaburzona. Nie do końca wiecie, jakie są uczucia tej osoby względem Was i przez to możecie czuć się niepewnie. As mieczy mówi właśnie o mówieniu prawdy, o tym, że potrzebna jest szczera rozmowa,
i może zapowiadać, że dążycie do tej konfrontacji z tą osobą, ponieważ czujecie się niepewni w tym związku. Brakuje Wam szczerości, brakuje Wam wyłożenia wszystkich kart na stół, tak? Tu może być też u niektórych z Was taka chęć zawalczenia o tą relację za wszelką cenę, chęć ratowania tego związku, pomimo faktów, z jakimi przyszło Wam się zmierzyć, pomimo sytuacji lub też postawy osoby, z którą możecie mieć tutaj do czynienia. Więc jest jakby ten dylemat, czy ta osoba, o której myślicie, odwzajemnia Wasze uczucia. Zobaczmy, jaka jest energia osoby, o której myślicie, jaka jest jej energia w stosunku do tej relacji, do tego związku. I mamy giermka kielichów. Mamy kochanków. I mamy czwórkę mieczy. Można powiedzieć, że dla niektórych z Was faktycznie jest tutaj sytuacja, w której Wasza osoba nie mówi wprost, nie wyraża swoich uczuć. Jest ta niepewność co do Waszej relacji, potrzeba szczerej rozmowy. Natomiast z jego strony rzeczywiście jest tutaj zakochanie, jest tutaj miłość. Mamy kartę kochanków, jest chęć deklaracji tych uczuć, tego, że ta osoba bardzo dobrze czuje się w Waszym towarzystwie, chce spędzać z Wami czas. Tu jest po prostu miłość i zakochanie ze strony tej osoby, ale mamy tę czwórkę mieczy, więc może tutaj być pewne właśnie ukrywanie tych uczuć, które ma do Was, albo też taka chęć niemówienia o swoich uczuciach, ponieważ ta osoba chce zobaczyć, w jakim kierunku pójdzie ta relacja, w jakim kierunku się rozwinie, więc może tutaj z jego strony być ta chęć kontynuowania tej relacji. Jest pokazane zakochanie się, wierność też, gotowość do bycia z drugą osobą, miłość, namiętność tutaj, ale te wszystkie uczucia są jakby ukryte, tak? Ta osoba nie pokazuje tego, jest wstrzemięźliwa w okazywaniu tych uczuć i nie wychodzi z inicjatywą. Natomiast Wam tego brakuje, tej szczerej rozmowy, wyznania tych uczuć, tej miłości ze strony tej osoby, bo Wy tutaj czujecie, że jest to osoba, która potrafi, która ma w sobie mnóstwo uczuć, tylko z jakich względów ta osoba tutaj powstrzymuje się przed mówieniem. Zobaczmy, co w takim razie, jakie energie na przyszłość, dokąd zmierza ta
znajomość, dokąd zmierza ta relacja. Mamy 6 mieczy. Mamy 2 kielichów. I mamy księżyc. Tu przede wszystkim pokazuje się, że dojdziecie w najbliższym czasie do porozumienia. Tutaj wszelkie wątpliwości zostaną rozwiązane. Mamy 6 mieczy, a więc odejście na spokojniejsze wody, pozbycie się problemu, pozbycie się jakichś kłopotów, które mogły tutaj być, niezrozumiałych wszelkich sytuacji. Tu przede wszystkim czas na to, żeby odkryć też swoje prawdziwe emocje i one się tutaj dla Was odkrywają w 2 kielichów. Jest tutaj pokazane porozumienie, jest pokazane dogadanie się, jest tutaj rozmowa, ogromna ilość, tutaj początek miłości, porozumienia z drugą osobą. Widać, że jednej i drugiej stronie zależy na sobie. Są tutaj wyznania miłosne i okres takiego zakochania, zauroczenia się w drugiej osobie. Mogą tu być jeszcze pewne tajemnice, które trzeba będzie odkryć, które nie do końca jeszcze będą przez którąś ze stron ujawnione, a więc jest tu jeszcze pewna doza tajemniczości, ukrywania pewnych spraw między Wami, nad którymi trzeba będzie popracować. To jest również chęć przeżycia takiej romantycznej miłości. Jest tutaj, pomimo tego porozumienia, pomimo tego, że jest między Wami ta miłość, dogadywanie się, wspólne cele, to jest również niepewność, pozostaje jakby ta niepewność co do uczuć partnera, może jakaś doza zazdrości, ale jednocześnie jest tutaj ogromna troska o drugą osobę, dużo opiekuńczości, a także namiętności, więc jak najbardziej w najbliższym czasie pokazuje się tutaj, że wszelkie niejasności zostaną między Wami wyjaśnione, dojdzie do rozmowy, w której poczujecie się spełnieni. Są tutaj te wyznania miłości, natomiast pewna doza jeszcze jakiejś niepewności tutaj może pozostać. Być może jedna ze stron odkłada pewne rzeczy na później, nie chce może do końca odkrywać wszystkich kart. Jakby ta przyszłość tutaj jest jeszcze ukryta, nie do końca pokazują tu karty, co może wydarzyć się dalej. Natomiast na tym etapie jest tutaj bardzo ładne pokazane porozumienie, dogadanie się, wzajemne zauroczenie i miłość. I tego Wam życzę. Dziękuję serdecznie za obejrzenie i zapraszam również do pozostawienia komentarza, czy te czytania z Wami rezonowały.